Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie ta oto kamerka, potężna, jak widać, ale też do specjalnych zastosowań. Ponieważ głównym zastosowaniem tej kamery jest otwieranie bramy po wykryciu rejestracji. Do tej kamery możemy przypisać sobie rejestrację swojego samochodu i jeżeli podjeżdżamy samochodem, kamera nam otwiera bramę, co zresztą też Wam pokażę na zewnątrz. Pokrótce opowiem o tej kamerze. Kamerka jest z zoomem 5-krotnym, oczywiście optycznym, nie bierzemy tutaj pod uwagę żadnych cyfrowych i tak dalej, więc nawet jeżeli kamera będzie gdzieś umieszczona na słupie, można sobie zoomować dalszą odległość, dzięki temu jadąc samochodem też może szybciej wykryć Waszą rejestrację i szybciej zacząć otwierać bramę. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj mamy potężne diody IR. Tak, to są dodatkowe diody IR, dzięki temu w nocy, zresztą zobaczcie. I zobaczcie, kamerka świeci takimi diodami, dlatego bardzo dobrze sobie radzi. Zresztą możecie zobaczyć tutaj, jak widzi kamera rejestrację. Ładnie doświetla nam rejestrację i mimo tego, że jest kompletna ciemnica, bez problemu odczytuje rejestrację i również bramę otwiera. Dodatkowo to jest też radar, czyli ta kamerka też wykrywa prędkość i jeżeli zaznaczycie oczywiście opcję, to Wam pokażę na komputerze za chwilkę wszystkie opcje tej kamerki. Może odczytać tablicę oraz podać nam godzinę, prędkość, z jaką poruszał się samochód. Opcji jest dużo, co zresztą zaraz Wam pokażę, ale tutaj jak widzicie, w tej puszce możemy sobie bez problemu przewód zamknąć. Dzięki temu też ładnie to wszystko wygląda. Ta puszeczka jest zdejmowana. Powinniśmy tutaj zdjąć, przełożyć tędy przewód. Tutaj jest też do wyjęcia. Kamera może być zasilana z PoE, dlatego też przygotowałem sobie nasz rejestrator, ponieważ ta kamera jest kompatybilna z tym rejestratorem, czyli bez problemu sobie podłączamy i to wszystko działa. A dzięki temu, że ten rejestrator też ma PoE, to możemy sobie zasilić taką kamerkę. Jak widzicie tutaj, w tym miejscu, kamera ma wejście LAN i ma właśnie zasilana jest przez PoE, ale może też być zasilana poprzez tutaj te złącza, tak? 12 V, minimum 2 A. Dalej piny AB, tutaj jest pin na zwarcie i my będziemy podłączać pod bramę na zasadzie zwarcia, czyli w przypadku, jeżeli kamera wykryje tablicę, daje impuls do bramy i zaczyna się po prostu brama otwierać. Prosta konfiguracja, macie w swoich bramach jakieś centralki i właśnie pewnie macie jakieś piny na zwarcie, na dzwonek właśnie, to te piny właśnie są wykorzystywane, czy też na otwarcie przy bramie są też przełączniki takie, że jeżeli pstrykniecie, brama Wam się otwiera, to właśnie po takie wejście można taką kamerkę sobie podłączyć i to jest najprostsze podłączenie, jakie może być. I zobaczcie tutaj, jak to właśnie podłączyliśmy. Dobra, jesteśmy na dworze, kamerka jak widzicie zamontowana, oczywiście tymczasowo, tak, do testów. Tutaj mamy bramę, kamera ma wykryć, oczywiście rejestrację i otworzyć tą bramę i tutaj mamy podłączone na razie tymczasowo, tak, więc nie patrzcie. Tutaj mamy zasilanie do kamerki i tutaj mamy tryb zwarciowy. Jeżeli gniazdo AB otrzyma zwarcie, czyli kamera wykryje tablicę, następuje zwarcie i następuje otwieranie bramy. A jak to wygląda? Zaraz sprawdzimy. Będziemy jechać samochodem. I musimy zakręcić. Widziałeś, piesek? I brama nam się otwiera, jak widać. Tak to wygląda. Dobra, jesteśmy wieczorem, nie w nocy, tak? Jest godzina gdzieś 19, może coś koło tego, ale jak widać jest ciemność dookoła. Tutaj wspomagam się reflektorami od samochodu, a teraz zobaczymy, czy w nocy jadąc otworzy sobie bramę. Ciemność widzę. Jedziemy, podjeżdżamy sobie pod bramę. Kamera wykrywa rejestrację i brama się otwiera. Nie wiem, czy tu widać, ale bramka bez problemu się otwiera. I tutaj właśnie wszystko to jest, że tak powiem, tylko na testy, tak? Nie patrzcie, że tam kabel przeciągnięty czy cokolwiek, kamera na drabinie, to nie o to chodzi. To tylko były testy w terenie, na szybkiego tak naprawdę, więc tutaj nie czepiajcie się tego. Kamerka też ma slot na kartę pamięci
więc włożycie sobie kartę do 128, możecie zapisywać sobie na tą kamerę wjazdy, wyjazdy, cały czas tak naprawdę. Ta kamera może też służyć do zwykłego monitoringu, tak? Czyli nie tylko na wykrywanie tablic rejestracyjnych, ale może służyć do normalnego monitoringu waszego mienia. Może cały czas patrzeć sobie na bramę, czyli monitorujecie swoją bramę, a jeżeli wjeżdża samochód, to dodatkowo otwiera wam bramę. Oczywiście też jest aplikacja do tej kamerki na telefon. Ja już tym się nie będę zajmował, ponieważ kamera ma bardzo fajny, rozbudowany interfejs webowy, więc przez stronę internetową tak naprawdę konfigurujecie sobie wszystko. Dodatkowo, jeżeli ktoś by chciał mieć zdalny podgląd na przykład na przeglądarce, też kamerka ma OpenVPN, więc bezpośrednio nie potrzebujecie konfigurować na routerach, tylko tutaj możecie skonfigurować sobie OpenVPN, klienta OpenVPN i na przykład serwer gdzieś w chmurze. Zresztą też pokazywałem, jak taki serwer OpenVPN zrobić tutaj. Po zrobieniu sobie takiego serwera, kamerę łączycie do tego serwera, swój telefon łączycie do tego serwera, komputer łączycie do takiego serwera i macie zdalny podgląd, gdzie tylko chcecie, na końcu świata również. Więc teraz tak, podłączamy sobie kamerkę. Jeżeli już znacie adres IP, czyli w naszym przypadku końcówka jest 012, otwieramy sobie przeglądarkę i w przeglądarce mamy adres 012. Musimy się zalogować. Login to jest admin, a hasło to, które ustawimy. Podczas pierwszego logowania, tak jak wspomniałem, będziecie musieli ustawić sobie hasło. Robimy Enter. Jeżeli byście mieli język angielski, to tutaj musicie sobie zmienić na język polski, tak, w tym miejscu. Chyba że ktoś woli po angielsku, też nie ma problemu. W tym miejscu macie zoomowanie, tak, czyli przybliżanie. To, o czym wspominałem, ona ma 5-krotny zoom. Cofniemy sobie. Oczywiście, jeżeli przybliżę, to też automatycznie zadziała fokus. Jak widzicie, tutaj macie drugi strumień. Pierwszy to lepsza jakość. Tutaj nas tak naprawdę mało co interesuje. Możecie oczywiście sobie kolorami się pobawić i tak dalej. To jest najmniejszy problem. W odtwarzaniu oczywiście, jeżeli byśmy mieli kartę pamięci, to byśmy mogli sobie odtwarzać nasze pliki. Ustawienia. I tutaj mamy, tak naprawdę zaczyna się zabawa. Jak widzicie, jest to kamera Full HD. Macie kompresję H265, 64 albo MJPEG. Maksymalna liczba klatek na sekundę, zobaczcie, jest aż 50. Więc jeżeli ustawicie sobie na 50 klatek, to jeszcze szybciej i więcej detali będziecie widzieć na zdjęciach. My akurat podczas testu, który robiliśmy, ustawiliśmy domyślnie to na 24 klat, a przy 50 akurat nie mieliśmy czasu, żeby sprawdzać. Przy 24 działało, czy tam 25, to przy 50 jeszcze lepiej będzie to działać. I to tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o strumień pierwszy, strumień drugi w ogóle bym proponował nie dotykać. Oczywiście wy możecie się pobawić, no tak jak mówię, zawsze kamera jest po to, żeby poeksperymentować. Każdy lubi inne ustawienia. Jeżeli chodzi o obraz, oczywiście tutaj mamy też kolory, jasność i tak dalej, przełącznik, tryb dzień-noc. No tutaj proponuję zostawić sobie w automacie lub jeżeli ktoś ma oświetlenie bardzo dobre, no to może sobie zostawić, że na przykład cały dzień albo dostosować. OSD, czyli wyświetlanie tych wszystkich rzeczy, maska prywatności, to jeżeli chcecie, żeby tam na przykład sąsiada nie było widać, to też zamazujecie sobie. ROI, akurat chodzi o jeszcze lepsze detale na przykład napisów. Sieć, tak jak wspomniałem, DHCP teraz jest włączone, natomiast domyślnie DHCP jest wyłączone, jest to adres statyczny ustawiony i kamera ma 192.168.5.190, więc taki adres domyślnie kamera ma. Na porcie 80 kamerę możemy otworzyć, bądź też pod HTTPS. Oczywiście RTSP posiada, czyli też posiada protokół ONVIF. Zresztą widzieliście, do rejestratora dodałem właśnie po protokole ONVIF. DNS, P2P. Możemy sobie wysłać wiadomość na e-mail. Między innymi właśnie jeżeli kamera wykryje nasze tablice, też może Wam wysyłać na maila, że o, ktoś wjechał, tak? Bo do tej kamery, to zresztą Wam zaraz pokażę, możecie dodawać sobie różne tablice, nie tylko z jedną tablicę, ale możecie możecie blokować dane tablice. Możecie dodawać do białej listy i czarnej listy, czyli do białej listy kamera będzie otwierać bramę. Czarna lista, no to nie będzie otwierać, albo jeżeli dana rejestracja nie jest w ogóle wrzucona do tego, też nie będzie otwierać. Na FTP serwer tak samo możecie wysyłać filmiki, zdjęcia i tak dalej. Zaawansowanych. Jak widzicie też VLANy tutaj można tworzyć. Ustawienia internetu.
i tutaj ewentualnie też RTMP, czyli też możecie robić streaming z tej kamery, na przykład na YouTube lub Facebook, gdziekolwiek chcecie. Dodatkowo opcja, ta kamerka posiada protokół SIP. Jeżeli macie wykupionego gdzieś SIP trunka u jakiegoś dostawcy, to możecie tutaj podać wszystkie dane i kamera na przykład może do Was dzwonić. I to, o czym tutaj wspominałem, jest VPN i w tym momencie możemy sobie właśnie skonfigurować OpenVPN, konfigurację wrzucacie, łączycie i macie wtedy macie dostęp do kamery z każdego zakątka na ziemi, gdzie jest internet, przez stronę internetową, tak? Bo na komórce oczywiście też będziecie mieli przez chmurę, ale tu chodzi o to, żeby mieć też przez przeglądarkę dostęp do kamery. Czyli przez przeglądarkę, jeżeli nie przekierowujecie portów, nie macie z publicznego adresu IP, to normalnie tego nie zrobicie. Ale jeżeli kamerę skonfigurujecie z OpenVPN, to wtedy furtka otwarta. Macie dostęp do kamery w ten sposób. I teraz zapis NAS, czyli też możecie sobie dodać serwer NAS, gdzie tutaj możecie nawet Windowsowy SMB dodać. Trafik. I tutaj właśnie zaczyna się przygoda z tą kamerką, ponieważ tutaj jest LPR, czyli właśnie wykrywanie naszych tablic rejestracyjnych. Po wejściu w to, tutaj musimy oczywiście sobie włączyć tą opcję. Jak widzicie, tutaj jest na Europę. I teraz, jeżeli mamy włączoną opcję LPR Image Mode, wtedy obraz w nocy na przykład wygląda to właśnie w ten sposób. Czyli tablice mamy bardzo mocno wyeksponowane, ale nie widzimy na przykład sylwetki samochodu. Jeżeli włączymy sobie tą opcję, nawet nie będę jej czytał, to wtedy rozjaśnia nam się sylwetka samochodu, czyli widzimy, kto jest w środku w samochodzie, jak również widzimy tablicę. Ja miałem ustawienie na tej funkcji pierwszej. Poziom 4 tutaj nie zmieniałem. Region wykrywania. Tutaj jak widzicie, musicie sobie ten region wyznaczyć, czyli usunę sobie. I teraz jeżeli chcemy go dodać, i automatycznie nam się zaznaczył. Widzicie, tutaj nie mam, robię dodaj. Mam swój rejon zaznaczony, robię zapisz i automatycznie mam rejon dodany, który ma kamerka brać pod uwagę. Teraz tak, tutaj poniżej, jak widzicie, Detection Mode, co ma kamera brać pod uwagę? No to w naszym przypadku najważniejsza jest tablica rejestracyjna, czyli Plate Priority, a nie Vehicle Priority, czyli samochód. Tutaj oczywiście ponowne sprawdzenie tablicy, możemy sobie co jakiś czas kamerka ma tą tablicę weryfikować. Następnie zaawansowane, rozmiar czcionki, tutaj co chcecie, żeby po wykryciu danej tablicy, jakie informacje, żeby kamera zapamiętała, to możecie sobie tutaj pozaznaczać, tak, kolor, tryb pojazdu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wtedy kamerka wszystkie te informacje zbiera. Zarządzanie listami. I tutaj właśnie dodajemy sobie rejestrację naszego samochodu. Czyli tak jak widzicie w tym przypadku u mnie jest wpisana moja rejestracja mojego samochodu. Dodałem ją do białej listy. Jeżeli jest na białej liście, to tylko i wyłącznie wtedy kamerka ma otwierać mi bramę. Fajna opcja, ponieważ tutaj jak widzicie mogę sobie dodać następne i następne i następne rejestracje. Dzięki temu nawet jeżeli dodacie wszystkie rejestracje swojej rodzinie, to każdy kto do Was z rodziny przyjedzie, to automatycznie kamera wykryje jego tablicę i otworzy mu bramę. Wy nawet nie musicie podchodzić i pilotem otwierać, czy oni nie muszą do Was dzwonić. Wszystko się dzieje automatycznie. Lista zdarzeń, czyli tutaj jak widzicie czarna lista i tutaj biała lista. Możecie też właśnie harmonogram ustawić, że tylko i wyłącznie od godziny 8 do, nie wiem, 16 tylko wtedy mogą wjechać pracownicy z takimi rejestracjami. Po tych godzinach nie mają prawa wjechać i tyle, nie? Tutaj jak widzicie też gościa możecie sobie wziąć, tak? Jeżeli macie umówione spotkanie, gość Wam wysyła tablicę, bierzecie sobie jako gość, ustawiacie dany harmonogram, kiedy może wjechać, kiedy nie. Akcja alarmu, czyli mamy białą listę naszą, czyli w moim przypadku mój samochód i co po danej akcji, czyli po wykryciu ruchu, po wykryciu tablicy dana kamera ma zrobić. Czyli ma rejestrować nagranie. Czas nagrania 10 sekund, możemy sobie 30 sekund na przykład wziąć. I zapisz w pamięci. Jeżeli byśmy mieli ustawiony serwer FTP, to nagranie też by trafiło na serwer FTP. Zdjęcie. Zdjęcie, jak widzicie, tutaj w tym przypadku może zapisać w pamięci kamerki, czyli jeżeli włożycie kartę, może przesłać na FTP, ale też może przesłać na właśnie wasz e-mail.
Więc to też jest fajne, ponieważ do maila macie na komórce nawet dostęp i patrzycie, dostaliście zdjęcie na maila, ok, widzicie, o, to przyjechał ktoś od Was z rodziny, wiecie kto, nawet jeżeli nie jesteście w domu. A przykładowy e-mail, który wysyła kamera, wygląda w ten sposób. Wyjście zewnętrzne. I tutaj właśnie w te wyjście zewnętrzne chodzi o to, żeby w jakim czasie kamerka od wykrycia tablicy ma otworzyć bramę. Więc dlatego ustawiłem 1 sekundę, czyli od razu kamerka wykrywa i od razu otwiera. Najważniejsze dla mnie to jest właśnie ta opcja i zdjęcie. Zdjęcie jest bardzo fajne, ponieważ możemy sobie tutaj wyszukać. 19 nagrywałem, szukaj i zobaczcie. I wiem, że tutaj moja tablica to jest ta i po otwarciu tej tablicy tylko i wyłącznie kamerka nagrywała. I zobaczcie, jakie informacje mam. Mam czas, w jakim wjeżdżałem, tak? Tablica rejestracyjna, typ tablicy, typ pojazdu, marka, no modelu nie poda. Akurat nie miałem karty włożonej, czyli tutaj te tablice to kamera w swojej pamięci trzyma. Tu akurat nie mam nawet karty pamięci. System, ustawienia systemu. Oczywiście datę trzeba ustawić. Możemy z serwerem NTP, zapisz, interfejs. Jak widzicie, tutaj możemy też Wiegand ustawić, czyli jeżeli interfejs ktoś ma i od razu macie odpisany. Zabezpieczenia, oczywiście tutaj użytkowników możecie sobie dodać. Użytkownicy online, kiedy, lista dostępu, serwis bezpieczeństwa, znaki wodne i tak dalej, i tak dalej. Macie logi i konserwacja. A tutaj podgląd macie od razu taki bieżący. I to już wszystko na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!